Mogę nagrać z tobą krótki odcinek? Możesz, zawsze. Ścisz trochę. No jeszcze musimy chwilę poczekać, żeby ratownicy, którzy się tym dokładnie zajmują. Widzowie twojego kanału chciały się dowiedzieć, jak ci idzie muchomor. Bardzo dobrze idzie. Pokaż do kamery, ile masz Zaraz skończone. tutaj przyjdzie. O, jest muchomor podwójny i ślimak. To ile czasu już haftujesz? Ten wzór? Drugi tydzień. Ile kolorów? 21. Co dzisiaj na śniadanie? Bułka fitness, ser i z takim sosem to będzie polane. Bułkę kroisz na 4 czy na 3? Na 4. Cienko. A używasz dzisiaj delmy? Zawsze używam jakiegoś tłuszczu, żeby posmarować bułkę. A jak się zwał, tak się zwał. Ja nie jestem. Te wszystkie tłuszcze, które ja kupuję do smarowania kanapy, to są tłuszcze roślinne. A smakują ci? Michał, ja nie jestem snobem. Nie będę wydawała tyle pieniędzy na kostkę masła. Czyli tu wchodzą w grę efekty ekonomiczne. Oczywiście. A ile kosztuje pudełko margaryny? 4 złote. A masło? 6, 7. To zależy. I ile jest margaryny w pudełku? Pół kilo. Pół kilo. A masło ma 20 deko. No. Czyli przeliczając masło to jest 14 zł na pół kilo. No. A tu masz za 4. I tu mam za 4. Muszę ser kupić, bo się kończy. Tam jeszcze liliput jest w lodówce, a ja go nadgryzłem trochę. Ty wszystko nadgryzasz i zostawiasz. Znaczy uciąłem nożem, nie obgryzłem zębami. Będę w Biedronce, to kupię. Przyjadę się do Michalina do Biedronki. Umówiliśmy się, że dam ci kartę, a ty mi kupisz w sklepie w Biedronce 2 rzeczy. Tak? Jakie? No 2 opakowania wołowiny po 15 zł. A ja ci dam swoją kartę do bankomatu. Proszę. Kupisz mi tą wołowinę? Mi to nie przeszkadza. Coś nie chce lecieć. Dlaczego? Nie, to się. Wstrząśnij. Mała dziurka. Zrobimy większą. Albo wezmę inne.
Koniec. Fryzury. Z czym dzisiaj? Z serem camembert, bułka fitness, tak? Tak. Margaryna Delma i sos. To jakaś nowość. Dawno nie było. No bo nie było. Na ile kroisz bułkę? Zobaczymy. Jak spało ci się dzisiaj? Wcale nie spałam. Ojej, co się stało? Nie wiem. Tłukłam się po tym mieszkaniu. Dzisiaj na 3. Delma czy wyśmienita? A co za różnica? Nie no, bo Delma jest taka inna, a wyśmienita jest trochę inna. Teraz Jaka? wyborna pisze. Jaka jest, taka jest. Ja ci powiedziałam, nie jestem snobem. Liczą się też, ile to kosztuje. Jak się jeździ autobusem, to się coraz więcej ludzi spotyka. Aha. To rzeczywiście w Polsce otyłość stała się problemem. Aha. Takie młode dziewczyny. I grube, tak? O. Już nie mówiąc o kobietach w moim wieku. Za dobrze jest. Jak ci smakuje ten ser? Bardzo. Zawsze ten ser lubiłam. Poszło. Voila! Jak to się mówi? No i jedzenie na cały dzień. Odcinek? Możesz. To weź zgaś telewizor na chwilę, ścisz. Co dzisiaj haftujesz, skarbie? Nowy wzór. A teraz truskawki. Raz truskawki, tak. A pokaż ile ci poszło tego wzoru. Tyle.
Aha, widać coś. Ramka jest. Listki. W tej Ile, chwili. ile kolorów? Kolorów 16. To nieduży wzór jak na tamte stare. No. Malutki, bo mam mało kanwy, to wykorzystuję te małe kawałki kanwy. Po prostu. Gdzie dzisiaj byłaś? Nigdzie się nie wybieram. A co na śniadanie jadłaś? Chleb z serem i taką, z takim sosem. Aha. To jak skończysz truskawki, to co zamierzasz haftować? Nie wiem, w zależności ile będę miała kanwy, bo muszę dobrać wzór do wielkości kanwy. A te 3 metry bieżące, co kupiłem, poszły? Nie, no jeszcze są, tylko wykorzystuję te skrawki, które pozostały po starych. A jeszcze masz kanwy trochę? No właśnie. Po co to ma leżeć, to takie mniejsze robię. A te mniejsze mi się bardziej podobają w robocie niż te wielkie. Bo w tych wielkich robisz i za czym cokolwiek zacznie się zarysowywać, to miesiąc minie. Kiedy ostatnio samochodem jeździłaś? Wczoraj. A gdzie byłaś samochodem? W Biedronce? No gdzieś byłam, no. Na cmentarzu? Nie byłam na cmentarzu i się w tej chwili na cmentarz nie wybieram. Nie jestem nawiedzona, żeby ciągle na cmentarz latać. Dziękuję. Chcę nagrać, jak ci hafty dzisiaj idą. Ścisz trochę. Walki stoczą Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska. Trzymamy kciuki za zawodniczki. Jak ci idą hafty dzisiaj? Bardzo dobrze. Pokaż, co wyhaftowałaś. No co? Początek. A jaki wzór skończyłaś? Truskawki. I sarenkę. No, sarenkę to już dawno, ale dzisiaj rano skończyłam truskawki. Duży obraz był tych truskawek? Malutki. A ile zobaczyć? kolorów? Chcesz zobaczyć? A już wyrzuciłam tą kartkę. Pokaż truskawki. Truskawki z kwiatkami truskawek i listkami truskawek. No. A z tyłu ile kosztuje to u ciebie? 200 zł. Aha. No, A są droższe, tańsze? no. Za robociznę 63 zł. Mulina jest teraz droga, 75 zł, najdroższa mulina. Co jadłaś dobrego na śniadanko? Dzisiaj na śniadanko zrobiłam sobie chlebek z serem i sosem. A na obiad? To samo. A zapas słodyczy masz? To co jest, to mi starczy. Jedziesz jutro samochodem gdzieś? Nie wiem, zastanowię się. A do Biedronki nie chcesz iść? A po co? No Nie. pytam się. Ja nic nie muszę kupować. Jedyne co bym kupiła to tylko chleb. Chociaż nie jest tostowy. To dziękuję. Proszę uprzejmie. Cześć. Cześć. Jak ci idą hafty? Bardzo dobrze. Jaki dzisiaj jest dzień miesiąca? Jest wrzesień. Jest wrzesień. Który dzisiaj jest wrzesień? 18? 18 wrzesień. To który wzór dzisiaj 25. haftujesz? A nowy. Smoka. Ile haftów masz za sobą ostatnio? No dużo, bo małe hafty robiłam. A teraz Takie. pokaż, co haftujesz. A no teraz to dopiero to jest zarys. A taki naprawdę to będzie. Taki smok będzie. A tobie jak idzie? Dobrze idzie. Bardzo duży. Co jadłaś na śniadanie? A chlebek z kiełbaską i pomidorkiem. A jest kiełbaska, pomidorek i są ciasteczka. Ciasteczka to muszą być. Jechałaś samochodem dzisiaj? Nie.
Jak wyszłam na osiedle, to niepotrzebny mi samochód. Ja nie lubię jeździć samochodem teraz. Aha. Jak patrzę, jak jeżdżą, aż strach. A to, co robią u nas na ulicy, to już jest w ogóle. Zwężają ulicę, która jest wylotem z miasta na dalsze, bo ścieżkę rowerową robią. Pojebało ich równo. Byłaś na mieście? Nie, byłam tylko na osiedlu. A pierożki kupiłaś? No bo byłam w Lidlu. Smakują ci te pierożki? No tobie kupiłam. Ja nie jem ich. Aha, no to schowaj do zamrażalnika, czy gdzie. Gdzie chcesz. Lubisz mnie? Nie tylko lubię, ale cię kocham. A dasz mi 100? Nie dam, Zabronione? bo nie mam. Jutro wyjmę pieniądze z banku, to ci dam to, co dostałeś w A prezencie. przelejesz mi na konto? Nie przeleję, tylko ci przyniosę do domu, a ty sobie sam nie ci przelej. Dobra. Przynajmniej wyjdziesz z domu. Dobra. A byłaś w Biedronce ostatnio? No chyba wczoraj byłam w Biedronce. I co tam, herbatę kupiłaś? No. Nie tylko herbatę. Kiełbasę? No, ser. A jajka ostatnio kupowałaś? No jeszcze są jajka, to po co będę kupowała? Po ile jajka teraz są? A to zależy, w którym sklepie i na co trafisz. Raz jest tak, że po 10 zł są, a wejdziesz za 22, możesz 30 kupić. A pomidory, ogórki po ile? No 7-8 zł kilo, to się trzyma w cenie. A w Kauflandzie nie ma promocji żadnych? Nie wiem, w Kauflandzie dawno nie byłam. Aha. I co jeszcze mi powiesz? A nic takiego ciekawego się nie wydarzyło. Co mówią w telewizji? A mówią o tym, co się dzieje na świecie. A o początku roku szkolnego nic nie mówią? No przecież już szkoła się zaczęła, to o czym mają mówić. Wczoraj temat to był Trump w tym W Wielkiej Brytanii? Wielkiej Brytanii. Aha. To dziękuję. Proszę bardzo. Co robisz? Rysuję sobie. Jaki wzór? No ten sam. Smoka? Tak, a co ty myślisz, że to tak hop hop? Zobaczę sobie, jak to ci idzie. Patrz sobie. Ile czasu to już haftujesz? Króciutko. 2 dni? Chyba tak. Umówiłem się z tobą na dzisiaj, wczoraj, że mi opowiesz do mojego prywatnego archiwum, nie będę tego umieszczał na internecie, o liceum, co ty pamiętasz ze swojego liceum. Opowiedz mi trochę. No, ja rozpoczęłam w Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku naukę w 1964 roku, a w 1968 zdałam maturę. I podobno byłaś rok młodsza, jak szłaś do liceum. No tak, ja maturę miałam w wieku 17 lat, bo ja chodziłam w systemie, że szkoła podstawowa była 7, a nie 8 lat. I ty rok wcześniej do szkoły poszłaś, tak? No i poszłam, no w związku z tym, że się w styczniu urodziłam, to poszłam 4 miesiące wcześniej do szkoły. I co z liceum pamiętasz? Co na maturze zdawałaś? Jaki temat? O, 68 rok w Polsce to był bardzo taki, jakby tu powiedzieć, rok, w którym zaczęły zachodzić różnego rodzaju przemiany polityczne. A nasza klasa, której wychowawcą był świętej pamięci Stanisław Bonkowski, równy facet,
trzymający z nami, że tak powiem, prosił nas, żebyśmy się opamiętali i nie buntowali się i nie robili różnego rodzaju ekscesów, bo to się dla niego może źle skończyć. No więc jego usłuchaliśmy, bo go bardzo lubiliśmy i zaprzestaliśmy. Jak było dopuszczenie do matury, to naszego kolegę z naszej klasy nie dopuszczono do matury z WF-u. No to jak żeśmy się dowiedzieli, to żeśmy chcieli pójść na Plac Wolności, manifestować. Jak można porównywać taki przedmiot jak WF, kiedy on miał wszystkie pozytywne oceny z innych przedmiotów i go nie dopuścić. No i zmieniono zdanie i dopuszczono go do matury. Ty mówiłaś, że była klasa A i B. Jedna była taka, a druga Nie, taka. były 4 klasy, bo była klasa A i B to były klasy z językiem niemieckim, C to była klasa z językiem francuskim i D z łaciną. Ale mówiłaś, że tam byli polityczni, a tam byli inni. A nie, no moja klasa to, w mojej klasie to myśmy byli z różnych środowisk. Natomiast klasa B to była taka klasa zadzierająca nos i uważająca się za lepszych niż my. A co na maturze zdawałaś? Jaki temat? A taki kontrowersyjny temat z polskiego pisałam, jak moja polonistka zobaczyła, że ja ten temat piszę, to poprosiła, żebym napisała konspekt w punktach, co mam zamiar napisać i później podeszła i powiedziała do tego miejsca, dalej skreśliła. A powiedz mi, z czego zdawałaś maturę? Z fizyki, Z fizyki, z polskiego i z matematyki? no tak, Jak ci poszło? no wiadomo. Już Nie. ja się szykowałam na studia do Torunia na fizykę, więc powtarzałam fizykę, no ale Cylingera, tak? no cylindera to miałam w jednym paluszku, ale później no w domu A jak ty chodziłaś do liceum, to gdzie dziadek pracował? dziadek już był na emeryturze i dziadek pracował jako inspektor nadzoru, prowadził budowy na umowę zlecenie w cukrowni Brześć Kujawski, w tym w Społem. Takie brał pracę nie od 7 do 3, tylko. A babcia gdzie robiła? A babcia pracowała w Inspektoracie Budownictwa Rolniczego w księgowości. Jak się wam żyło? Bardzo dobrze. Zarobki babci i dziadka wystarczały na utrzymanie? Wystarczały. Myśmy mieli wszystkie nowości. Myśmy mieli w domu, w którym żeśmy mieszkali, to mieliśmy pierwszy telewizor. Pierwszy takie różne rzeczy, no bo pieniędzy u nas w domu to nigdy nie brakowało. A opowiedz, jak fotografią się czarną-białą z wujkiem bawiłaś. A, no to jak wujek studiował w Gliwicach na Politechnice Śląskiej, to zajmował się też fotografią, bo go to pasjonowało. To jak przyjeżdżał na przerwy, jak miał te semestralne przerwy, to zawsze przywoził filmy, które zajmowaliśmy kuchnię, wieczorem zasłanialiśmy okna, w dzień wujek wywoływał te błony filmowe, a wieczorem żeśmy zasiadali i do rana żeśmy siedzieli i odbitki robili. Bo wujek robił odbitki, a później startował w konkursach fotograficznych, z których zdobywał wiele nagród za swoje zdjęcia. A opowiedz, po maturze od razu wskoczyłaś do jakich szkół? Do PST, czyli Państwowej Szkoły Technicznej. To dwuletnia szkoła pomaturalna, ale to miała taki semestralny już, że nie wiem, się zaliczało, 4 semestry były. I to na czym polegało? To było budownictwo? To było budownictwo. Czyli technik budownictwa byłaś? No. Ciężkie to było? No wiesz, dla mnie to nie, bo ja miałam przecież zaplecze w domu, nie? Jak czegoś nie wiedziałam albo coś mi nie pasowało, to zeszyt kładłam i prosiłam dziadka o konsultację. A w mundurkach chodziliście w LZK, czy jak chcieliście ubrani? Nie.
W szkole panował rygor, był ubiór szkolny, a po szkole mogłeś chodzić jak chciałeś, ale w szkole każdego obowiązywał. W LZK chłopaki musieli mieć granatowe garnitury, my granatowe fartuchy. A ktoś przyjeżdżał do szkoły rowerem czy na piechotę? A nie wiem, bo my to na piechotę z moją koleżanką chodziłyśmy. A gdzie mieszkałaś, jak chodziłaś do LZK? Na gdzie? No gdzie? No mieszkałam na Marchlewskiego, która teraz się nazywa Świętego Antoniego w Dokładny Połowie. adres. 29A, mieszkania 1. W tej chwili w tym naszym mieszkaniu jest gabinet kosmetyczny. A jaka powierzchnia mieszkania była? No z 80-90 metrów. A piwnica ile miała? Nie wiem, a co ty myślisz, że ja z miarką No latałam? mówiliście, że mieliście dużą piwnicę. No dużo myśmy mieli piwnicę, bo w tej piwnicy przedtem to była pralnia, także nawet był piec kaflowy. Mieliście ziemniaki, węgiel? No nie tylko węgiel, ale i koks, bo dziadek założył centralne ogrzewanie i w łazience był piec centralnego ogrzewania. To dziękuję. Później mi powiesz co więcej. No. Co dzisiaj rysujesz? Smoka? Jak ci idzie? No jakoś idzie. A trudne? Bardzo. To się nie pomyl. Za chwilę sprawie nasza reporterka. Pracowity weekend strażników granicznych w Pyrzowicach zatrzymali na lotnisku 4 poszukiwane osoby. Rozpoczęło się kolejne, drugie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku po prowokacjach Rosji. Pierwsze zostało zwołane na wniosek Polski po nalocie rosyjskich dronów. Dzisiejsze, drugie na wniosek Estonii po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. W Nowym Jorku Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski. Jeszcze przed dyskusją przedstawiciel estońskiego resortu dyplomacji podkreślał, że Rosja kłamie, Musisz kontrolować. Ale chciałem zobaczyć jak ci idzie. No bardzo dobrze. Pokaż do kamery. To jest ten smok. No, pięknie. Ile kolorów? 20. Gdzie dzisiaj byłaś? W Biedronce? No w Biedronce była. Samochodem? Jak ci się jechało? A ja nie narzekam. Działa wszystko? Tak. Jakby nie działało, to bym zostawiła i wróciła autobusem. Aha, No chyba, żeby trzeba było holować. aha, To bym do ciebie zadzwoniła, że jestem tu i przyjedź. aha. Czym się mam przejmować? Ja już się niczym nie przejmuję. Aha. Jedyne czym jestem przerażona, to umyciem okien. A co dzisiaj jadłaś na śniadanie? A dzisiaj sobie zrobiłam z jajkiem i jakimś tam sosem. Z jajeczkiem? Smaczne było? No jeszcze nie skończyłam, jeszcze mam. Tam kawałek tylko. No ile? Przecież ja dużo nie jem. A czemu mało jesz? No bo nie czuję potrzeby. Jakbym czuła potrzebę, to bym sobie zrobiła albo coś wzięła i zjadła. To mało jesz. Ale drożdżówkę zjadłaś. A zjadłam. Bo Lubisz słodycze? tak lubię, bo tak apetycznie wyglądała, że wzięłam 2. A czemu tyle sera kupiłaś i kiełbasy? A bo była promocja. Po ile? Nie wiem po ile tam. Jak patrzę, że można kupić 2 w cenie jednego, to biorę. Tak samo i jajka. A na rynku owoce, warzywa tanie? A to zależy gdzie. Jedni mają taniej, drudzy mają drożej. Pomidory, ogórki? No, to zależy jakie. Polne tańsze, te szklarniowe droższe. Ja tam nie chodziłam po warzywniach, po owocowo-warzywnym.
Załatwiłam, co miałam załatwić, wsiadłam do samochodu i wróciłam. Aha. Bez powodu nie mam. Ale w przyszłym tygodniu albo w następnym, jak dostanę emeryturę, to już wiem, co pojadę i kupię Aha. pod remont kuchni. Co kupisz? A tu na kartce sobie już powypisywałam. Kupię pochłaniacz, bo to jest dosyć dobra rzecz. Muszę kupić zlewozmywak, później ten syfon, to wszystko, co tam potrzebne pod to. Uszczelki, nie będę kupowała nowej baterii, tylko uszczelkę się wymieni, żeby woda nie kapała. Nie trzeba zaraz całej baterii kupować. Dziękuję. Proszę. A może nie musisz wybierać wcale? A musisz mnie sprawdzać, jak mi idzie? Jak ci idzie? Dobrze. A dzisiaj co? Pokaż. Nadal tego smoka haftujesz? Wyobraź sobie, że tak. A, widać, już smok jest. To ile wzoru poszło od ostatniego razu? Nie rozumiem, o co ci chodzi, czego poszło. Ile wzoru wyhaftowałaś od ostatniego 2 dni temu? Codziennie kręcisz, to widzisz. To weź sobie, odtwórz to z ostatniego kręcenia i będziesz wiedział. A nie ciągle mnie się pytasz, ile. A gdzie dzisiaj byłaś? Dzisiaj byłam w Lidlu i Pasmanterii. Ile motków sobie kupiłaś? Czego? Ile muliny sobie kupiłaś? 4. Tylko tyle? No bo akurat mi się skończyły w tych kolorach. A w kartonach nie sprawdzałaś? Ja zawsze sprawdzam, jak za czym zacznę, to wszystko wybieram, to co mam i wtedy dopiero dokupuję to, czego nie mam. Aha. Co dobrego jadłaś? No co dobrego? No chlebek z serem i sosem vinaigrette. Smakowało? Jakby nie smakowało, to bym nie zrobiła. Aha. Dzisiaj udało mi się patisone kupić. W Kauflandzie? Nie, tutaj w Lidlu Aha. Były? były. Po ile? No nie wiem, 6 zł chyba. A widziałem, że chcesz galaretkę, jakąś banany, coś tam, sernik, coś. No bo będę robiła sernik na zimno. Kiedy w niedzielę? No. A jak będziesz robiła kurczaka nadziewanego, to dasz nakręcić? Jutro pójdę i kupię. W piątek? Zawsze do tego sklepu, w którym kupuję kurczaki. Okej, to na razie. Na razie.